materiał przygotowuję z myślą o właśnie oglądających takich, dlatego materiał jest pionowy. Rozpoczynam sobie dzień, mam pewne subskrypcje, oglądam sobie pewne materiały i tutaj rano w sobotę mam taki nowy materiał u pana Macieja Podstawki na kanale BNB. Pilne, masowe protesty w całej Polsce. Dalej tam o Tusku, że tam coś z nim, no to makaron na wodę. Ale tutaj pilne, masowe protesty w całej Polsce. Czyli co? Polska jest znowu szluz zamknięta? Masowe protesty? No to oglądam materiał dalej. Jeszcze raz, nie będę się czepiał treści ani materiału samego, bo to jest internet. Możecie prezentować, robić wszystko tak jak, ale moja pewna opinia i uwaga w tym temacie jest następująca. Waląc taki tytuł, taki tilt, no to ja naprawdę wzbudzasz we mnie zainteresowanie. Dobra, rzucasz bombę, na miniaturze masz coś takiego, schylam głupi łeb. O, dobra. To jest twoja miniatura na YouTubie. Pilne, masowe protesty w całej Polsce. Co ja po takiej rzeczy robię? Ja po takiej rzeczy mam czarne, kosmate myśli. Mówię tak, matka nie dojedzie do lekarza, młody nie dojedzie do szkoły, Polska jest sparaliżowana według twojego tutaj, że masowe protesty. Muszę obejrzeć materiał. Do tego wykonuję mały research. Do 3-4 znajomych w różnych miastach Polski wysyłam wiadomości. Słuchajcie, są masowe protesty w Polsce, wszystko będzie zablokowane. Wiecie, jaki odzew dostaję? Jechałem do pracy, nie wiem o czym mówisz. Zaraz jadę na spotkanie. Nie przeszkadzaj. Jeden. Drugi mi pisze, a tego przeczytać nie mogę. Sugeruje mi, żebym odbył ze sobą stosunek. Trzeci. Skąd ty masz takie głupie informacje? Panie Macieju, naprawdę, czytam od mojego znajomego. Skąd masz takie głupie informacje? Czwarty. Nieprawda. Okej. Ja jestem chłopak z Gdańska i dla mnie, jeżeli ktoś mówi masowe protesty, to dla mnie skalą wartości jest to, co ja poznałem od dzieciństwa. To jest masowy protest. Według mnie to może były lata 80., może to się zmieniło, ale jak sprawdziłem, to masowe protesty w Gdańsku nadal tak wyglądają, więc to jest masowy protest. Dobra. W takim razie, co przykuło moją uwagę? Masowy protest. Oglądamy masowy protest. A kampania wyborcza jest, to się tu pokazujcie. Tak dla polskiego węgla, tak dla Bogdanki. Przepraszam, że tu zatrzymuję. To jest masowy protest. Policzę tutaj może ludzi na tym masowym proteście. 1, 2, 3, 4, 5. Wydaje mi się, że ochrony jest nieco więcej niż tego masowego protestu. Nie znam się. Oglądamy dalej. Szanowni Państwo. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim. Cieszę się, że was tutaj tyle widzę, bo to jest... Dobra, to było na temat masowego protestu. To jeszcze mnie tak bardzo nie uderzyło, więc idę dalej. Są węgla i niezależnej gospodarki. Unia Europejska od lat próbuje całkowicie zaorać polskie górnictwo, no i z jakiegoś powodu w całej Europie tylko polski węgiel jest nieekologiczny, nieopłacalny, natomiast ten niemiecki jest już super. Trump jasno nazywa Zielony Ład zielonym skamem. Chiny zawsze miały go w danie wierzyć w bajki, że planeta płonie z tego powodu, że Kowalski w Polsce grzeje. Dobra, to jest nic ciągle o masowym proteście. Dobra, ciągle powtarzam, to jeszcze nie to mnie uderzyło.
w momencie, kiedy atakuje polskie górnictwo, to nie ma problemu ze zwiększonymi emisjami w takich Niemczech, które argumentują Dobrze. to trudnościami ekonomicznymi, no a my też mamy trudności ekonomiczne. Dobrze. Ceny prądu idą w górę jak szalone, Dobrze. przedsiębiorstwa upadają, a liczba Racja. bezrobotnych rośnie i co? Jak zwykle, gówno. Ale hej, przynajmniej przez to temperatury opadną, nie? Musicie tylko nałożyć więcej unijnych opłat, a to na... Ach, jak to się ma do sklejenia z tytułem masowe protesty w całej Polsce? Ja rozumiem tutaj jakieś geopolityczne problemy, ale to ciągle nie jesteśmy w tym samym miejscu, ale zaraz to usłyszycie, co mnie tak tryknęło. No dobra, w tym momencie powoli dochodzimy do momentu, w którym właśnie ja zwróciłem na to uwagę i co mnie tutaj ukuło. Tu padną parę słów kluczowych. rzeczywistość, w której ma dochodzić do rozłamu pomiędzy nimi. Co z tego, że cała wypowiedź to laurka dla Muska, skoro można wyciąć jedno zdanie z kontekstu i w ten sposób ułożyć narrację. Spójrzcie tylko na ten nagłówek wirtualnej Polski. Trump zmienił zdanie o Musku, nie potrzebuje Ilona. Trump wygłosił w czwartek zaskakujące słowa na temat Muska, nie Zwróćcie uwagę na nagłówek. To jest słowo kluczowe, więc zacznę zwracać uwagę na nagłówki. Dokładnie, panie Macieju, jak pan to ma u siebie, że pan tu mówi o pilnych, masowych protestach w całej Polsce, o czym mówimy o jakimś tam węglu, o jakimś czymś tam i z tych masowych protestów to jest jakaś drużyna, która się nie zgadza w jakimś tam aspekcie. Teraz zaczynamy się czepiać nagłówków. Aha, zaczynamy się czepiać nagłówków. Dobrze, posłucham pana dalej. Nie potrzebuję go do niczego innego, poza tym, że go lubię, stwierdził prezydent USA. No jest to wręcz idealne podsumowanie, jak bardzo stoczyły się media głównego nurtu. Nie chodzi już o ukazanie prawdy, tylko pokazanie określonej grupie odbiorców to, co chcieliby usłyszeć. Dlatego właśnie przez media, właśnie te media przeżywają teraz kryzys, bo ludzie są zmęczeni propagandą i uciekają do alternatywnych źródeł przekazu, takich jak na przykład social media, czy kanał Bądź na bieżąco, do którego serdecznie zapraszam, żebyście go subskrybowali. Teraz możecie kliknąć i lećmy dalej. Czyli tak, mamy coś takiego jak nagłówki, mamy coś takiego jak social media, które powinny zapewnić nam dostęp do rzetelnego dziennikarstwa, o które pan Maciej bardzo cały czas usilnie zabiega. Coś mi tutaj nie gra. Coś mi tu bardzo nie gra, z tego względu, że albo rzetelne dziennikarstwo, albo robię z siebie głupka, dzwoniąc po ludziach, się pytając, jak te masowe protesty w Polsce. Później nagle słyszę, że tam gadają głupoty, a tutaj jest w porządku. Nie, tu nie jest w porządku według mnie. Więc bardzo mnie to tak skonfundowało i postanowiłem nagrać ten materiał, właśnie pokazując totalną hipokryzję. Zaraz do niej dojdę. Dlaczego? Oczywiście w tym miejscu już dochodzimy, całe wiadomości już przeleciały, dochodzę do takiego materiału konkluzji, że no, jeżeli tu chodziło o te właśnie rzeczy związane z tym, że mam tutaj bazować na informacjach podawanych przez właśnie te wolne media, o które były batalia, a później otrzymuję takie materiały, które z rzeczywistością mają się troszkę nijak. Przypomnę, że walczyliście o to bardzo usilnie, Polska walczyła o to. Było to związane na przykład z takimi protestami. Wolne media! Wolne media! Wolne Naprawdę? media! Naprawdę o te media żeście walczyli, żeby w ten sposób właśnie teraz pokazywać wiadomości? Jestem na nie. Wolne media! Naprawdę w tym momencie jestem na nie. Działając w ten sposób właśnie otrzymamy coś takiego, co sobie sam nagrałem w przeciągu 5 minut.
Dzień dobry Państwu. Całe Niemcy jest sparaliżowane. Wszędzie protesty. Na każdym rogu słychać tylko trąbki, bukuzele i tak dalej. Policja już jedzie. Tak, o to walczyliśmy. Dzień dobry Państwu. Całe Niemcy sparaliżowane. I na koniec właśnie takich wiadomości otrzymamy takie coś. To jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Aha, Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, szyny były złe, a podwozie też było złe.